stepie nie ma murów, nie ma zamku, nie ma fosy, wieży i kamiennych bram. Jest tylko ogromny obóz rozciągnięty po horyzont. Tysiące koni, tysiące ludzi, dym z ognisk, cienie wojowników przesuwających się między jurtami i w samym centrum miejsce, do którego nie zbliża się nikt bez pozwolenia. Tam stoi namiot Hana. Niezwykła jurta, nie prosty wojskowy szałas. To było serce imperium, ruchomy pałac. Miejsce, w którym płynęły rozkazy do książąt Rusi, wodzów stepowych, kupców nadwołżańskich, posłów z dalekich krain i dowódców mongolskich Tumenu. A wokół tego namiotu czuwali ludzie, których można by było nazwać cieniem Hana. Nie byli zwykłą strażą, nie byli tylko ochroniarzami, nie byli nawet wyłącznie żołnierzami. Byli jego oczami, uszami, tarczą, kancelarią, posłańcami, egzekutorami rozkazów i strażnikami tajemnic. Nazwano ich Keshiktem, ludźmi Keshiku, czyli elitarnej gwardii mongolskiego władcy. I to właśnie dzięki takim ludziom Złota Orda mogła kontrolować ogromne przestrzenie, stety Kipczaków, ziemię nad Wołgą, szlaki handlowe, a także Ruś, gdzie książęta musieli kłaniać się przed Hanem i zabiegać o jego łaskę. Dziś opowiem wam o formacji, która była czymś znacznie większym niż przyboczna straż. Opowiem wam o ludziach Złotego Namiotu. Żeby zrozumieć gwardię Złotej Ordy, musimy cofnąć się do czasów Chingis Hana. Mongołowie nie stworzyli swojego imperium tylko dzięki wielkiej odwadze i jeździe konnej. To oczywiście był ważny element. Łuk refleksyjny, koń, mobilność, dyscyplina, bezwzględność. To wszystko dawało im przewagę nad wieloma przeciwnikami. Ale prawdziwa potęga Mongołów kryła się w organizacji. Chingis Khan rozumiał coś, czego wielu stepowych wodzów przed nim nie potrafiło utrzymać na dłużej, że sam strach nie wystarczy. Imperium musi mieć porządek, musi mieć hierarchię, musi mieć ludzi, którzy służą nie tylko własnemu plemieniu, ale samemu władcy. Tak powstał Keshik. Na początku była to straż przyboczna, ludzie wybrani do ochrony osoby Hana. Jedni czuwali za dnia, inni nocą. Jedni pilnowali wejścia do namiotu, inni koni, broni, napojów, potraw, porządku w obozie. Ale bardzo szybko Keshik stał się czymś więcej. Był szkołą lojalności. Do tej gwardii trafiali synowie możnych rodów, synowie dowódców, synowie ludzi, którzy mieli wpływ wojskowy i własne ambicje. Na pierwszy rzut oka był to zaszczyt. Młody człowiek znajdował się blisko wielkiego Hana. Widział dwór, politykę, skarby, poselstwa. Uczył się wojny i administracji, ale w tym zaszczycie ukryty był również mechanizm kontroli. Bo jeśli syn potężnego wodza służył przy Hanie, ojciec 2 razy zastanowił się, zanim podniósł bunt. Jeśli młody książę przebywał w namiocie władcy stepu, jego rodzina pamiętała, że ręka Hana może dosięgnąć nie tylko dalekich grodów, ale i najbliższego serca ludzi. Keshik był więc jednocześnie gwardią elitarną, szkołą i subtelnym systemem zakładników. Kiedy Batu Khan, wnuk Chingis Khana, ruszył na zachód i stworzył podstawy państwa, które znamy jako Złotą Ordę, zabrał ze sobą nie tylko wojsko, zabrał ze sobą mongolski sposób rządzenia. Złota Orda nie była chaotyczną hordą pędzącą przez step. To bardzo ważne, bo samo słowo Orda w potocznym wyobrażeniu kojarzy się dziś z dzikim tłumem, z bezwzględnym najazdem, z masą wojowników niszczących wszystko po drodze. Tymczasem w świecie mongolskich Orda oznaczała też obóz, dwór, siedzibę władcy. To było ruchome centrum państwa. Władca stepu nie musiał mieszkać w kamiennym zamku. Jego pałacem był obóz, jego murami byli wierni ludzie. Jego kancelarią pisarze i sekretarze jadący razem z nim. Jego skarbcem wozy i strażnicy. Jego tronem namiot, do którego dostęp kontrolowano z najwyższą surowością. I właśnie tam, w centrum tego ruchomego państwa, znajdował się Keshik.
Według mongolskiego porządku służba była podzielona na zmiany. Jedna zmiana pełniła obowiązki przez kilka dni, potem następowała kolejna. Byli strażnicy nocni, strażnicy dzienni, ludzie od broni, ludzie od porządku przy namiocie, ludzie od koni, od posłańców, od wejścia i wyjścia. Nie każdy mógł podejść do Hana. Nie każdy mógł wejść do jego namiotu. Nie każdy mógł nawet stanąć w odpowiednim miejscu obozu. W świecie stepu przestrzeń była polityką. Odległość od namiotu Hana mówiła, kim jesteś. Im bliżej centrum, tym większa łaska. Im dalej, tym mniejsze znaczenie. A ci, którzy stali najbliżej, byli strażnikami najważniejszej granicy w państwie, granicy między zwykłym człowiekiem a władcą absolutnym. Ale Keshik nie był tylko formacją paradną. To nie byli ludzie od stania przy złotym namiocie w pięknych szatach. To byli wojownicy, wybrani, sprawdzeni, wychowani w dyscyplinie. Człowiek Keshiku musiał być gotowy do walki, ale też do milczenia. Musiał umieć słuchać rozkazów, ale też rozumieć politykę. Musiał wiedzieć, kiedy chwycić za łuk, a kiedy przekazać poselstwo. Właśnie dlatego ta gwardia była tak niebezpieczna, bo zwykły żołnierz może wygrać bitwę, ale człowiek Keshiku mógł wygrać władzę. Mógł pilnować Hana w nocy, mógł jechać z rozkazem do ruskiego księcia, mógł nadzorować pobór daniny, mógł towarzyszyć posłom, mógł stać przy administracji, mógł stać przy audiencji, podczas której decydowano, kto zostanie wielkim księciem, a kto wróci do domu z pustymi rękoma. O ile w ogóle wróci. Złota Orda kontrolowała Ruś nie przez tą okupację każdego grodu. To byłoby kosztowne i trudne. Mongołowie działali inaczej. Uderzyli raz straszliwie, potem wymagali posłuszeństwa. Ruskie księstwa płaciły daninę, książęta musieli zabiegać o jarłyk, czyli zgodę Hana na sprawowanie władzy. Kto miał poparcie Ordy, mógł zasiąść na tronie. Kto ją tracił, mógł zostać pozbawiony władzy. Han nie musiał siedzieć w każdym ruskim mieście. Wystarczyło, że wszyscy wiedzieli, gdzie jest jego namiot i co może się stać, jeśli ktoś zlekceważy rozkaz płynący z tego namiotu. A rozkaz Hana niosły właśnie takie elitarne kręgi. Posłańcy, urzędnicy, ludzie dworu, gwardziści i przedstawiciele mongolskiej administracji. Wyobraźcie sobie, do obozu Hana przybywa ruski książę. Za nim jego drużyna, tłumacze, dary, futra, srebro, może piękne tkaniny, może kosztowne naczynia. Książę nie przyjechał tu jako równy z równym. Przyjechał po zgodę, po potwierdzenie swojej władzy, po życie polityczne. Zanim zobaczy Hana, musi przejść przez ludzi dworu, musi czekać, musi znać ceremoniał, musi okazać pokorę. Wokół stoją ludzie Keshiku. Ich twarze są spokojne, ale każdy ruch księcia jest obserwowany. Każde słowo przechodzi przez tłumaczy. Każdy gest może mieć znaczenie. Dla księcia to upokorzenie. Dla Hana demonstracja porządku świata. Bo w tym świecie władza nie płynie z koronacji w kamiennej katedrze, nie płynie w błogosławieństwie biskupa, nie płynie nawet wyłącznie z rodowego prawa. Władza płynie z łaski Hana. I właśnie dlatego dwór Złotej Ordy był dla Rusi miejscem jednocześnie groźnym i koniecznym. Miejscem, gdzie można było zdobyć tron, ale też utracić wszystko. Jednym z najbardziej interesujących elementów tego systemu było wciąganie elit podbitych ludów do okręgu Hana. W Keshiku mogli znaleźć się nie tylko Mongołowie. Imperium mongolskie bardzo szybko stało się światem wieloetnicznym. Byli w nim Kipczacy, Alanowie, Rusini, ludzie z Kaukazu, ze stepów, z miast nadwołżańskich, z krajów muzułmańskich, chrześcijańskich i pogańskich. Dla Mongołów najważniejsze było nie pochodzenie, lecz lojalność i użyteczność. To kolejny sekret ich sukcesu. Jeśli Han opierałby się tylko na jednym plemieniu, prędzej czy później musiałby walczyć z ambicjami jego wodzów. Jeśli jednak dobierał ludzi z różnych środowisk, wyrwanych z dawnych struktur, wyniesionych przez jego łaskę, wtedy tworzył nową elitę. Elitę zależną od niego. Człowiek Keshiku zawdzięczał swoją pozycję Hanowi. Jego awans, bogactwo, bezpieczeństwo, rodziny i przyszłość zależał od tego, czy pozostanie wierny. W takim systemie lojalność wobec dawnego plemienia słabła, a rosła lojalność wobec Złotego Namiotu. To było genialne, brutalne zarazem. Han nie tylko podbijał ludzi, on
On ich przetwarzał, wyrwał z dawnych więzi i włączył w nową machinę władzy. Musimy też pamiętać o administracji. Złota Orda to nie tylko wojownicy na koniach. To także podatki, spisy poselstwa, dokumenty, tłumacze i rozkazy. Ogromne państwo nie mogło istnieć bez komunikacji. Mongołowie stworzyli system stacji pocztowych i posłańców, który umożliwiał szybkie przekazywanie informacji na wielkie odległości. W różnych częściach imperium działał system zwany jamem. Dzięki niemu kurier mógł wymieniać konie, odpoczywać w wyznaczonych punktach, otrzymywać zaopatrzenie i jechać dalej. To była krew krążąca w żyłach imperium. Rozkaz wydany w obozie Hana mógł dotrzeć daleko do ruskiego księcia, do zarządcy podatków, do dowódcy wojskowego, do miasta nad Wołgą, do kupieckiej faktorii albo do pokręcznego wodza. I znowu ludzie związani z dworem Hana odgrywali tu ogromną rolę. Nie każdy mógł nieść słowo władcy. Nie każdy mógł reprezentować jego wolę. Posłaniec Hana nie był zwykłym kurierem. Był przedłużeniem jego autorytetu. Kiedy taki człowiek przybywał do grodu, nie przychodził jako petent. Przychodził jako głos imperium. Za jego głosem stał step, łuk, koń i pamięć o spalonych miastach. Wróćmy jednak do samej gwardii. Najbardziej niezwykła była jej dwoistość. Z jednej strony była bardzo praktyczna, pilnowała bezpieczeństwa Hana, zapewniała porządek w obozie, chroniła skarb, broń, wejścia, nocny spokój. Bez takiej ochrony każdy Han mógł paść ofiarą spisku, zdrady albo nocnego ataku. Ale z drugiej strony Kashyyyk był symbolem. Pokazywał, kto należy do najbliższego kręgu władcy. Pokazywał, kto może podejść do Hana. Pokazywał, kto jest dopuszczony do sekretów imperium. W świecie, gdzie władca często przemieszczał się z miejsca na miejsce, gdzie namiot zastępował pałac, a obóz zastępował miasto, Kashyyyk był odpowiednikiem murów, bram, straży zamkowej, kancelarii królewskiej i dworskiej arystokracji naraz. To dlatego gwardia Złotej Ordy była tak ważna. Nie tylko chroniła władcę, ona ją tworzyła. Można powiedzieć, że w centrum Złotej Ordy istniały 3 kręgi. Pierwszy krąg to osoba Hana, człowiek, w którym skupiała się władza dynastii Dżingis-Hanów. Drugi krąg to jego rodzina, najbliżsi doradcy, najważniejsi dowódcy, skarby i kancelaria. Trzeci krąg to Kashyyyk, żywy mur wokół centrum. Dopiero dalej znajdowały się pozostałe części obozu, wojownicy, służba, kupcy, rzemieślnicy, posłowie, poddani ludzie oczekujący na audiencję. Ci, którzy przybyli z darami i ci, którzy przybyli z lękiem. Każdy wiedział, gdzie wolno mu stanąć. To była geografia strachu i prestiżu. A teraz wyobraźcie sobie młodego ruskiego księcia, który trafia do tego świata. Jeszcze niedawno patrzył na drewniane grody, cerkwie, lasy i rzeki swojej ziemi. Teraz widzi bezkresny step, tysiące koni, namioty Hana, obce języki wojowników z łukami, ludzi o twarzach z różnych stron świata. Czy jesteś gościem? Czy zakładnikiem? Czy uczniem? Czy przyszłym narzędziem polityki Ordy? Odpowiedź brzmi: wszystkim naraz. I właśnie na tym polegała potęga mongolskiej metody. Mongołowie potrafili sprawić, że człowiek podbity stawał się częścią systemu, który go podbił. Złota Orda przez wiele dziesięcioleci wpływała na losy Rusi. Książęta rywalizowali między sobą o łaskę Hana. Jedni jechali do Ordy po zatwierdzenie władzy, inni donosili na rywali. Jeszcze inni próbowali lawirować, płacić daniny, zachować autonomię i jednocześnie nie sprowokować najazdu. To nie była prosta relacja Mongol-ofiara. To był skomplikowany system zależności. Ruś cierpiała pod ciężarem danin i politycznego podporządkowania, ale lokalni książęta potrafili też wykorzystać Ordę do własnych celów. Kto zdobył poparcie Hana, mógł wzmocnić się przeciw sąsiadom. A gdzieś w tle tego wszystkiego zawsze był obóz Hana. Tam zapadały decyzje, tam przyjmowano posłów, tam rozdawano łaskę, tam rodziły się wyroki i tam przy wejściu do namiotu stali ludzie Kashyyku.
milczący, uzbrojeni, lojalni. Warto też wspomnieć o jeszcze jednym wymiarze tej formacji – dziedziczności i pamięci. Służba przy Hanie mogła przechodzić z pokolenia na pokolenie. Rodziny związane z Keshikiem stawały się rodami dworskimi. Z czasem tworzyła się elita, która znała mechanizmy władzy od środka. To bardzo ważne, bo państwo stepowe często było narażone na kryzysy sukcesyjne. Po śmierci Hana mogła wybuchnąć walka o władzę. Różne gałęzie dynastii, różni wodzowie, różne frakcje. Wszyscy mogli próbować przeciągnąć władzę na swoją stronę. Wtedy ludzie dawnego dworu, strażnicy, sekretarze, dworska gwardia i najbliżsi słudzy stawali się niezwykle ważni. Znali dokumenty, znali ludzi, znali skarb, znali sekrety. Mogli poprzeć następcę, mogli go zdradzić, mogli stać się strażnikami ciągłości albo narzędziem przewrotu. Keshik był więc także pamięcią dynastii, żywym archiwum władzy. Kiedy patrzymy na Złotą Ordę z perspektywy Europy, często widzimy przede wszystkim najazdy, płonące grody, zniszczone miasta, klęskę wojsk ruskich, strach przed Tatarami i aż Mołdaniny. A jeśli chcemy naprawdę zrozumieć potęgę Ordy, musimy spojrzeć głębiej. Mongołowie nie utrzymywali wpływów nad ogromnymi terenami tylko dlatego, że potrafili dobrze strzelać z łuku. Nie tylko dlatego, że konie ich były wytrzymałe. Nie tylko dlatego, że potrafili siać grozę. Utrzymali władzę, bo stworzyli system. W centrum tego systemu stał Han i jego gwardia. Keshik był mechanizmem, który łączył w sobie przemoc i administrację, strach i zaszczyt, służbę wojskową i karierę polityczną, ochronę władcy i kontrolę nad elitami. To właśnie dlatego ta formacja zasługuje na większą uwagę, bo w historii często pamiętamy wielkie bitwy, najazdy, zniszczenia, ale zapominamy o ludziach, którzy pilnowali drzwi. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.